dzisiejszym odcinku naszego laboratorium PV Spec będziemy mówić o funkcji Privat, którą teraz Wam zaprezentujemy. Funkcja Privat, czyli zwiększenie autokonsumpcji, pozwala w naszym domu zwiększyć pobór energii na lokalne zużycie i zmniejszyć tym wypływ energii do sieci. Jest to bardzo korzystna funkcja i bardzo ekonomiczna. Kako jako jeden z nielicznych falowników posiada funkcję Privat, którą możemy korzystać w celu zwiększenia autokonsumpcji. Do tego celu potrzebujemy odbiorniki, wyznaczyć odbiornik w domu, który nam tą energię spożytkuje, a energia ta jest włączana bądź też wyłączana poprzez stycznik, który jest sterowany poprzez falownik Kako z portu Relay. Dostaliśmy zapytania w drodze mailowej, na Facebooku od naszych kolegów, co to jest ta funkcja, co to za magia, jak to w ogóle rozwiązać, do czego to służy. Więc właśnie na dzisiejszych zajęciach opowiemy to. Ja po stronie hardware'u, kolega po stronie software'u i jak to wygląda. No to zaczynając od podłączenia, jak to w ogóle w magiczny sposób podłączyć do falownika, tak żeby go nie uszkodzić. Po pierwsze, nie wolno nam tutaj używać napięć wyższych niż 24 V przekaźnik, który tu jest. Ma bardzo niewielką dźwigalność energetyczną, to jest tylko i wyłącznie sygnał sterujący i ten sygnał mamy tutaj podłączony do skrzynki, którą tutaj mamy zbudowaną. Skrzynka jest zabezpieczona bezpiecznikiem ograniczeń prądowym B16, stycznikiem trójfazowym, zasilacz niskonapięciowy, stycznik jest też cewka niskonapięciowa i do tego mamy tutaj zabezpieczenie układu sterującego. Więc cała taka aparaturka, wyprowadzamy przewód. Tutaj akurat mamy podłączony odbiornik, który tylko będzie w celu pokazania Wam, zademonstrowania, że stycznik się wbija, bo może nie być widać, że się włącza. Będzie słychać stuknięcie i załącznięcie odbiornika. W tym miejscu możemy założyć grzałkę, jakąś pompę ciepła, jakiś odbiór, który nas interesuje, żeby nie oddali energii do zakładu energetycznego. Ilość energii jest zaprogramowana i tu kolega właśnie Bartosz nam poopowiada. Dobrze, teraz wracając tutaj do odbiorników, to odbiornikami właśnie są najlepsze odbiorniki, które magazynują energię i które mogą i powinny być włączone wtedy, kiedy faktycznie mamy energię z naszej elektrowni. Bo to głównie o to chodzi, żeby zatrzymać tą energię w postaci na przykład ciepła, która jest magazynowana w naszym domu, a nie wypływa nam do sieci. No, potem odbieramy tą energię, ale ona wtedy już jest obniżona jest o 20% w dół. Więc tu musimy o tym pamiętać, że funkcja Privat, czyli to jest nasz taki cichy tutaj menadżer, który będzie kontrolował w zależności od jakiego poziomu mocy ona się aktywuje i na jaki czas zostanie uruchomiony nasz odbiornik, który w tym czasie będzie pracował i pobierał energię. Jednym z nielicznych falowników na rynku, które się znajdują, to jest Kako, który posiada tę funkcję. Bartek nam pokaże właśnie, jak ją poustawiać, bo tam jest wiele takich możliwości technicznych, żeby wyznaczyć parametry załączeń. Tak, w tym momencie falownik pracuje z mocą 313 kW. Funkcja Privat pozwala nam ustawić poziom mocy, w jakim będzie aktywowana. Czyli jeżeli na przykład będziemy mieli nasze 2 kW, w momencie kiedy osiągnie nasz falownik 2 kW, zostanie aktywowana funkcja Privat, czyli spięty styk i wyprowadzony do naszego stycznika, czyli nasz układ zacznie działać i pobierać energię, czyli nasza lampka będzie świeciła. Sposoby do konfiguracji czasu trwania tego zjawiska, czyli jak długo, możemy sobie ustawić w zależności od czasu, jest to od 1 do 180 minut. Jak również możemy ustawić czas, który jest bardzo ważny, czas obserwacji, czyli czas, w którym momencie osiągniemy nasz pułap mocy i wtedy włączymy. Na przykład są urządzenia sprężarkowe, jakieś pompy ciepła, które nie lubią być włączane i wyłączane, jakieś chłodnie, no to w tym momencie musimy to wydłużyć. To nie ma wtedy znaczenia, że chmurka nam przyszła,
to lepiej zostawić włączone urządzenie na jeszcze 4-5 minut dłużej, aż proces zostanie zakończony. Proces schładzania, czy też jakiś rygorystyczny, zawarty w dokumentacji techniczno-ruchowej tego obiektu, tej maszyny, która jest podłączona. Bo nie chodzi tylko o gospodarstwa domowe, ale o zakłady przemysłowe, małe manufaktury, w których będą zastosowane te falowniki, bo to jest falownik, który ma przede wszystkim przebicie w zakładach małych, tam gdzie ta moc bierna oraz właśnie takie zarządzanie mocą jest potrzebne. Więc wracając tutaj do czasu obserwacji, czyli jeżeli w naszym falowniku ustawimy 1 minutę czas obserwacji, falownik będzie obserwował, czyli osiągnął nasze 2 kW przykładowe i przez 2 kW musi być ta moc na falowniku, czyli takie musi mieć promieniowanie słoneczne. Jeżeli przez minutę będzie obserwował, są parametry powyżej 2 kW, wtedy aktywuje funkcję sterującą naszym przekaźnikiem i zostanie uruchomiony duży stycznik, pod który już podpinamy nasze duże odbiory i ten stycznik będzie aktywny właśnie tak długo, jak ustawiliśmy go w parametrze czasu, jeśli wybraliśmy parametr czasu. Możemy wybrać inny parametr uruchomienia jednorazowego dziennie, czyli nie mamy tutaj określonego czasu działania, tylko mamy określone funkcje mocy i że występuje to na przykład raz dziennie, czyli po osiągnięciu 2 kW uruchomi nam się system tutaj odbioru energii i będzie dopóki trwało, dopóki będzie 2 kW powyżej 2 kW na naszym falowniku. Jeżeli słońce będzie zachodziło, spadnie powyżej 2 kW, wtedy nasza funkcja zostanie deaktywowana, czyli nasze odbiorniki zostaną wyłączone i to jest funkcja właśnie raz dziennie. Tu jest jedynie obawa taka, że w momencie zachmurzenia, jeżeli moc spadnie na powyżej 2 kW, to możemy nie doczekać drugiego zachodu słońca i wtedy ona już nie zostanie drugi raz uruchomiona. Wtedy, jeżeli chcemy mieć taką funkcję, żeby ona mogła trwać właśnie i została przerywana, wybieramy inną zakładkę w postaci ciągłego, czyli jeżeli parametry mocy będą wystarczające, czyli powyżej 2 kW, funkcja będzie aktywna, lampka będzie świecić, słońce zajdzie, lampka zgaśnie. Jeżeli potem znowu nam skoczy moc powyżej 2 kW, lampka znowu nam zaświeci. I tak aż do zachodu słońca. Natomiast to jest dobra rzecz, na przykład jeśli buforujemy ciepło. Mamy grzałki w zbiorniku 3 razy po 2 kW, ale oprócz tego mamy drugą grzałkę 3 razy po kilowacie. Do zakładu energetycznego podłączamy sobie tą 3 razy po kilowacie, która cały czas zabezpiecza nam minimum ciepłej wody użytkowej w zakładzie czy też w domu, ale jeśli chcemy przegrzać ten zbiornik na przykład 500 litrów wody, to dołączamy te grzałki 3 razy po 2 kW i w tym momencie, kiedy słońce nam przyświeca. Czyli mamy tak zwane 2 standardy wody. Minimalny, kiedy jest brzydka pogoda i nie chcemy dawać zarobić zakładowi energetycznemu, a druga wtedy, kiedy mamy po prostu ładne słońce. To na przykład się bardzo przydaje, tak powiem szczerze, w myjniach samochodowych, gdzie jest buforowanie wody, gdzie potrzebują ogromnej ilości wody do procesów mycia i zastosowanie przemysłowe ogromne. W domu no to trzeba właśnie sobie dobrać. To jest taka jedyna właśnie decyzja wykorzystania, czyli jeżeli nasz odbiornik może być w czasie swojej pracy odcięty od zasilania, czyli na przykład w ciepło grzałka może, ale jeśli uruchomimy na przykład zmywarkę, no to zmywarka ma program, nie powinna być przerwana. Wtedy musimy mieć funkcję tą, albo wiemy, że najdłuższy program trwa tyle i tyle, uruchamiamy ją czasowo i w momencie nawet zachodu słońca ona dalej będzie kontynuowana, potem może międzyczasie wrócić słońce lub nie, ale nasza funkcja nie będzie wyłączona i nasza zmywarka jakby dokończy program, chyba że nasza zmywarka ma możliwość przerywania programu i po włączeniu zasilania będzie kontynuować, no to wtedy możemy ustawić ją tak, żeby ona była przerywana. Ale z założenia rzeczy elektroniczne posiadające przetwornicę, procesor i tak dalej nie kochają być wyłączane, bo to są tak zwane cykle życiowe urządzenia, no a wytracić je na głupim włączaniu i wyłączaniu, no może się okazać, że utrata gwarancji i tak dalej, no ciężko to dobrać. Zgadza się. I jest też jeszcze jedna funkcja wysterowania funkcji privat, jest to tak zwane jednorazowe uruchomienie naszej funkcji, czyli jeżeli wiemy, ustawiamy w falowniku, to trzeba skonfigurować raz, ustawiamy pojedyncze uruchomienie i wtedy ona się uruchomi tylko raz w cyklu. Potem już w kolejnym dniu nie będzie uruchomiona. Musimy ją jeszcze raz tutaj aktywować, żeby została raz uruchomiona, czyli to jest jednorazowe uruchomienie. Czyli praca na żądanie, tak można powiedzieć. Praca na żądanie jednorazowe, czyli wiemy, że wyjeżdżamy, czyli chcemy coś uruchomić, jakiś nietypowy odbiornik i wiemy, że go tylko chcemy raz uruchomić.
i następny raz na przykład będziemy w przyszłym miesiącu uruchamiać, no to wtedy wybieramy tą opcję. Albo tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest ta opcja raz dziennie lub czasowo, lub w zależności od posiadanej mocy. Było też pytanie od forumowiczów, gdzie zastosować tą funkcję i w jakich urządzeniach. W domu i w zakładzie. No to w domu proponuję do takich urządzeń jak grzanie wody, czyli zastosować grzałkę i mamy na przykład coś takiego, że grzejemy sobie centralnym ogrzewaniem, czyli nagrzewamy wodę przy użyciu kotła centralnego ogrzewania do temperatury 30 stopni Celsjusza. Ustawimy sobie tam regulator, żeby od godziny do godziny nam grzał, czyli na przykład jeśli temperatura wody nie zostanie osiągnięta do godziny drugiej, a o trzeciej przychodzimy do domu, chcemy mieć ciepłą wodę, to w tym momencie ma włączyć nam funkcję i dogrzać jeszcze na wyższy parametr. Tutaj te rzeczy robi się przy użyciu zewnętrznej skrzyneczki, czyli można sterować ciepłą wodą użytkową. Jest takie urządzenie jak na przykład zmywarka, pralka, ale wydłużamy wtedy na tyle, żeby ogarnąć po włączeniu, po przełączeniu urządzenia do sieci, żeby przez ten cały czas cyklu nie było przełączania. Czyli jeśli chmurka nam przyjdzie, czy słońce po prostu nie będzie na tyle wydajne, to w tym momencie nam odepnie to do zakładu energetycznego, ale po czasie cyklu, bo żeby nie było. I tu kolega nam poopowiada, gdzie to można. Kolejna sprawa to są zakłady małe przemysłowe. No i teraz sprężarkownie, wszelkie sprężarki śrubowe, czy też pompy ciepła, chillery, schładzarki mają też swój określony cykl pracy i też włączamy urządzenie, spracowujemy energię słoneczną i w tym momencie wyłączamy funkcję privat po zakończeniu cyklu pracy maszyny. No, bardzo dobre miejsce, gdzie można to zastosować. Tam można też nie stosować wtedy takiego stycznika, tylko sterowniki PLC takich urządzeń przemysłowych mają wejście enable do załączenia w ogóle do zezwolenia na pracę i wtedy ten przewód od razu wchodzi do maszyny, rządząc maszyną w sposób bezpośredni, zarządzając mocą. Teraz jest to bardzo popularne ze względu na ekologię, która jest w zakładach, bo to są tak zwane punkty dotacyjne za ekologię, więc zarządzanie mocą i kompensowanie mocy pobranej z zakładu energetycznego fotowoltaiką w sposób realny jest bardzo miarodajne i opłacalne. Czyli podsumowując, wszystkie odbiorniki i w domu, i w biurze możemy sobie wydzielić w firmie, tak, które możemy właśnie je zasilić w okresie, kiedy słoneczko świeci. Wtedy je podpinamy pod nasz właśnie tutaj układ sterujący i one są wtedy, tą energię nam konsumują. Czyli zarządzamy wszystkimi odbiornikami w jednej naszej tutaj magistrali i one są wtedy aktywowane i pobierają wtedy energię, kiedy my wiemy, że mamy swoją energię. W żadnym wypadku nie należy puszczać mocy przez ten stycznik, ten przekaźnik sterujący. Tak. To jest tylko i wyłącznie sterowanie. Żadnej mocy nie wolno przenieść powyżej 30 W tutaj. Tak, to jest opisane dokładnie, to wejście w naszej instrukcji. Jest to wejście przekaźnikowe 30 V, 1 A i takimi parametrami możemy tutaj sobie zasterować i ten sygnał pozyskać do naszej większej centrali sterującej naszym układem. Dziękujemy za uwagę. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się więcej o funkcji privat, jakie mamy możliwości. W następnym odcinku opowiemy Wam, jak ją oprogramować, czyli jak bezpośrednio wejść tutaj do falownika, w którym miejscu co i jaki parametr wpisać. Zapraszamy. Śledźcie nasz kanał i nie przegapcie następnego odcinka. Będziemy na Was czekać.